Dziennik pokładowy to pewnie będzie w jego chacie. No kurde, no ty jesteś kurde jednak... Tylko tyle potrzebowałeś, żeby to ogarnąć. Dziennik pokładowy gościa może być u jego w domu, na przykład. To jest jakiś plan. Zobaczmy, przeszukajmy jego... Tu będą. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Sea kończonkę załogi Peter Carey, kapitan Charles Allison, jeden oficer Henry Joy, pierwszy oficer, drugi oficer James Lancaster, sternik Patrick Keynes, harpunik Pablo Coventrao, This is the crew list of the Sea Unicorn. harpunik Ned Land, harpunik Joseph Walker, steward John York, cook Richard Lang, marynarz Simon Dobra, to są marynarze. Ci mnie interesują najbardziej. 3 harpuników. Log notes for June. Nothing unusual. Czwartek słaby wiatr przez cały dzień. SE to jest południowy wschód. Widziano ogon wieloryba. Okay. Log notes for July. Nothing special. Są koordynaty. Dobra. Log notes for August. These pages have been torn away. O, super. Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Dobra. Zbadaj sprawę. Wiggins może pomóc w poszukiwaniach załogi statku Sea Unicorn. Powinien kręcić się po Baker Street. Wiggins. Wiggins? Kto to jest Wiggins? Nie mam żadnych nowych wskazówek. Nie mam. Dobra. Powinien się kręcić po Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Okay. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen hard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Dobra. Dobra, krzyczymy do tego. Krzyczymy do Wigginsa. Banda Wigginsa. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, as his father is the coachman of a famous lawyer. O kurde. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just gotta look where the rum and the red lights are. Okay. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Okej, jak najszybciej na posterunek. Dobra, to idziemy na Scotland Yard. Chyba nic w dedukcji się nie zmieniło. Tylko trzeba poszukać Lestrada coś chce nam powiedzieć. Dobra. Panie Lestra... O.
Już? Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Liam Interesting. Hurtley. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes, he refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let's hope so. Ah, Okay. yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. And hit the No i front koks. step, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Breathtaking. No! You're breathtaking! Dobra, zobaczmy dowody. Hartleya, Nellinga, nie, Hartleya. These are the suspect's belongings. Buty? Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. 44. Będą bardzo prawdopodobne, że będą pasować do śladów. Zapełniony list. Fresh. They can be removed. Mógł być usunięty środkami chemicznymi. A pen. Nothing unusual about it. Okej. To jeszcze może z nim porozmawiam. Tak, tutaj. A, nie tutaj. A, tu. Please escort this suspect for interrogation. 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 Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. No. No, Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Okej. Zaraz zobaczymy, kurde. Dobra. Czapka. Nie. Masz tutaj bliznę. Stara blizna. Usta. Z wyhodowaną czupatką. Resztki rośliny. O, czyli jesteś ogrodnikiem. To się wszystko składa w jedną całość. Jesteś ogrodnikiem, ślady. Dłonie ogrodnika. No właśnie. That's all for now. I'm not saying another word. Okej, dobra, to teraz pójdźmy na ten. Teraz pójdźmy do Woodman's Lee. Bo skoro mam nowe dedukcje... Nie, jeszcze nie mam. Pewnie mi się pojawią jak znajdę dowody. Dobra. Tutaj są ślady. Buty Hartleya. These boots match the footprints exactly. Pasują. No właśnie. Jeszcze... Seems that the guy Dobra. Ślady Hartleya. Bez ogrodnika. Odciski butów Liama Hartleya pasują do śladów znalezionych w Woodman's Lee, co dowodzi, że Liam tam był. Judith Carey utrzymuje, że nie był ich ogrodnikiem. Próby włamania i zaginione blaszane pudełko się nie tak. Okej. Dobra. A to porozmawiam jeszcze z nią, bo ona kłamie ewidentnie. Liam Hurtley. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Kłamiesz. Thank you, madam. Who could do such a thing? Dobra.
To co teraz w ogóle? Co ja mam? Liam Hartley to trudny przypadek, co próbuję ukryć. Odciski buta Hartleya doskonale pasują. Znajomy człowiek, okej. Mężczyzna aresztowany przez funkcjonariuszy policji, którzy zauważyli podejrzaną osobę szwendającą się nocą po Woodman's Lee. Były żołnierz, który musiał opuścić wojsko, gdy został zraniony w szyję szrapnelem. Teraz prowadzi spokojne życie i pracuje jako ogrodnik. Dobra. Prawie morderstwa. Dobra. Czy ja mam coś... Aha, to jest ogród. Dobra. Czy mam coś jeszcze do sprawdzenia? Tutaj mogę coś sprawdzić? Nie. Bo jeżeli... Czekaj, sprawdzę jeszcze domek. Może tutaj coś jeszcze jest. To jest wszystko sprawdzone. Dzienników nie mogę wziąć. Już wszystko jest. Dobra. Czyli muszę pójść... Gdzie idziemy? Do Scotland Yardu? Czy do Baker Street? Dobra, pójdę jeszcze raz na ten. Zobaczymy, może coś jeszcze z niego wycisnę wtedy. Ten odcinek ma godzinę 12 minut. O Boże, to będzie bardzo długi odcinek. Ale pewnie tyle będą trwać te odcinki Sherlocka. Bo tutaj... Co on zrobił? Halo? Dobra, nie wiem. Proszę pana. Właśnie. Chciałbym pana przesłuchać. Woodman's Lee. Tell me, Mr. Hartley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Odciski butów nie pasują. Zadbany ogródek. Odciski butów nie pasują? Czekaj. Jak? Kurwa. Przecież pasują. No to nie miało sensu. Tell me, Chodzi w sensie, że zadbany ogródek, tak? Woodman's Lee? I've never been there. Odciski butów Hartleya pasują. Aha, a to ja tego nie było wcześniej? Nie The wiem. second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Wizyta w Woodman's Lee. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Hartley z ogrodnikiem, zadbany ogród. Hartley z ogrodnikiem. Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most No kurde. in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. Dobra. That's all for now. What am I doing here? I've done nothing wrong. Dobra. Dobra, to teraz dobra, to teraz ta kobieta, nie, to ty masz już masz przerąbane. My wiemy teraz, że kłamiesz. Z niewiadomych przyczyn. Chodź, tutaj skakanie z tej lokacji na tą lokację cały czas. Proszę pani, dlaczego pani nas okłamuje? Who could do such a thing? Aha, My poor... nie mogę pani przesłuchać. W sumie co by mi to dało? Ona i tak by nadal pewnie wierzyła w to, że ten... To co, idziemy do Baker Street w takim razie. No tak, no to musimy iść do do Baker Street, no bo jakby... Gdzie indziej? Co by tu znaleźć? This is where I keep my post. Gazety?
My archive. A! I Wiem! always consult with it. Notatnik i analiza. Dobra. I need to prepare Bez a kitu. chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Czekaj, co? Czyli dobra, tak. First condition, all 7 Trzeba wszystkich reagents 7 should be użyć. used. Second condition, Pomarańczowy powinien być trzeci w kolejności po niebieskim. third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Trzeci w kolejności po niebieskim. Dobra, czyli na pewno pierwszy jest niebieskie. Czekaj, powinien być trzeci w kolejności po niebieskim. Dobra, czyli pierwsze jest niebieskie. Później jest znowu niebieskie. Później jest zielone. Pomarańczowe. Em. Pomarańczowe znowu i 2 razy bezbarwne? No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning. Okej, czyli robiłem dobrze. A jak to jeszcze raz? Dobra, czyli było dobrze, tylko ten. No czyli tak, niebieski. Niebieski. Zielony. Pomarańczowy. Bezbarwny. No, something isn't right. I need to start the reaction Czekaj, co? from the beginning again. Excuse me? To co ja źle robię? First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, Odczynnik pomarańczowy powinien być trzeci w kolei. Kurde, co ja zrobiłem? Ja chciałem... second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Okej, czyli bezbarwny trzeba dodać po pomarańczowym zawsze. No dobra, to dajmy teraz zielony. Nie, to nie ma sensu. Nie, zrestartuj to, kurwa. Bo pomarańczowy ma być zawsze po tym. Ma być zawsze trzeci. Jezus Maria, jaka schiza. Wszystkie te mają być użyte. Dobra. Czyli to. Czekaj. To. I teraz bym użył wtedy znowu niebieskiego. Teraz bym użył znowu niebieskiego. Zielony.
Teraz musi być pomarańczowy, bo tak by wynikało z tego. Po pomarańczowym zawsze musi być bezbarwny. I później znowu pomarańczowy. Nie, bo ja zrobiłem niebieski, więc po niebieskim powinien być wtedy... Nie, no to ja w ogóle robię źle. Dobra. Dobra, nigdy nie byłem dobry z chemii. Dobra, tak jakby zacząć od niebieskiego. Ty, dobra, wiem, już wiem. Zaczynamy od niebieskiego. Później dodajemy zielony. Później dodajemy znowu niebieski. Teraz dodajemy pomarańczowy, bo musimy. No, mogę ten. Teraz dodajemy pomarańczowy. Po czym dodajemy bezbarwny. I dodajemy znowu pomarańczowy i bezbarwny. Jaki ja jestem big brain. Jak ja to zrobiłem właśnie. Chemik. Pamiętaj, chemiku młody, nigdy nie dziel przez 0. Now I can go further. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. Okej. Aha. Dobra. Pozbywamy się pikseli. I did as you asked and hid Spełniłem them twoją well. prośbę i dobrze ją ukrywam. Interesting. How would Hurtley react to this? Czekaj, mogę to przeczytać? Spełniłem twoją prośbę i dobrze je ukryłem, ale błagam, przemyśl jeszcze cję przy się. I pamiętam o naszym przyrzeczeniu. Nie zrobiłem nic niehonorowego, za co ty mnie. Okej. Okej, teraz znowu porozmawiać z Hartleyem. Ten odcinek będzie miał 1,5 godziny. Czemu ja wchodzę ten? Ten odcinek bez kitu będzie miał 1,5 godziny. Chyba że go potnę jakoś na 2 odcinki, go na przykład ten podzielę. To by w sumie nie było głupie. Jakbym go podzielił na 2 odcinki. Dobra. To ja chcę porozmawiać z tym. Z panem Liamem. Please escort this suspect for interrogation. Dobra, porozmawiam z tym o interrogation. Co pan ukrył? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Aye? What are you talking about? List Hartleya. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. Dobra. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Okej, czyli idziemy z powrotem do Woodman's Lee. Zgodnie z treścią listu i jego własnymi słowami ukrył on coś w miejscu, w którym przechowane są narzędzia ogrodnicze. Pracuje jako ogrodnik w Woodman's Lee, więc konieczne jest przeszukanie tego miejsca. Dobra, więc idziemy na Woodman's Lee. Teraz chyba w dedukcjach nic nie mam, zresztą by mi się pokazało. A, list mi się pokazał. List Liama, ale to raczej do niczego nie prowadzi, nie? No. Dobra, kontynuuj.
Więc muszę pójść tam, gdzie są chowane narzędzia. Ale gdzie tu będą na przykład narzędzia? No tutaj chyba, nie? A może nie? Czekaj. Nie, może będą w tej drugiej szopie, tam. Bez kitu, tu mogą być. Locked. Zamknięte. Przepani, da pani klucza? Dostęp do narzędzi ogrodniczych? Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Okej. The key to open it. Cox. Thank you, madam. Dzięki za klucza. No to robimy teraz research See kolejny. what could be hidden here. Czekaj, aha! Wiedźmińskie zmysły. Podłoga szopy, deski, obluzowana deska. A, wszystko jasne. Chłop pod szopą. Małe drewniane pudełko. Cox. Otwórz. Let us see what is in this box. O, świetnie, lockpicking. Obróć wszystko. O Jezus, to jest jakieś zaawansowane. O. O, otworzyłem. No wiedziałem, że skille ze Skyrima się przydadzą. Plik listów. Co my tu mamy? Bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. Aha. Była tutaj zdrada. Najdroższy Liamie, odkąd cię poznałam, zawsze tak wspaniale mnie traktowałeś. Nie potrafię opisać tych uczuć, ale wiem, że to grzech i nie wyjdzie z tego nic dobrego. Boję się tego, co może się wydarzyć. Boję się postępować wbrew boskim przykazaniom. Jestem wdzięczna za twą troskę, ale nie mogę opuścić człowieka, z którym połączył mnie Bóg. Taka jest jego wola, więc to małżeństwo będzie moim krzyżem. Ten człowiek zamienia moje życie w koszmar, ale siniaki w końcu bledną, więc nie martw się o mnie. To może ten Liam cały zaciukał tego, bo on ją bił, a on był w jej zakochany? Okej, to może mieć jakiś sens. Korespondencja miłosna między Liamem Hartleyem a Edith Carey jest znaleziona w małym drewnianym pudełku ukrytym w szopie. Dobra. Panie Judith, może pani coś się wypowiedzieć na ten temat? Znajomość z Liamem. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. What are you talking about? What are you talking about? Listy miłosne. Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. Okay. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Właśnie, bo ten Wiggins może już kogoś znalazł. Wyznanie Edith Carey. Zaginione blaszane pudełko. List Edith Carey. Aha, okej. Wyznanie i list. To będą jakieś rzeczy. Desperacka zazdrość. Liam Hurtley kochał Edith tak mocno, że jego zazdrość mogła sprowokować go do popełnienia morderstwa.
Motyw Hartleya. Związek Liama z Judith Carey mógł być motywem zabójstwa Petera Carey'a. No coś w tym jest, nie? To mi się tak wydaje. Próby włamania, wyznanie Judith. Peter nie... Aha, no tak. O! Coś tu jeszcze mi się ten... Niewinny flirt, desperacka zazdrość. Potwierdzono, że Liam Hartley flirtował z żoną Petera Carey'a, wręcz, że się w niej zakochał. Poprzestał jednak na pełnych uczuciach, lecz niewinnych listach i wyznaniach. Liam Hartley kochał Judith Carey tak mocno, że jego zazdrość mogła sprowokować go do popełnienia morderstwa. Obie wersje są bardzo prawdopodobne. Ta jest... Dobra, ale on jest ogrodnikiem. Więc raczej nie miałby na tyle siły, żeby przebić na wylot harpunem, więc on nie mógł popełnić morderstwa, więc obstawiam, że to był tylko niewinny flirt. Motyw Hartleya. Związek Liama Hartleya z Judith mógł być pod motywem zabójstwa Peter Carey'a. Niewinność Hartleya. Uczucie, które Hartley żywił do Judith Carey i fakt, że był jej ogrodnikiem, wyjaśnia jego obecność. Mi się wydaje, że był niewinny. Ja bym tak powiedział, że on był niewinny. Okej, więc teraz idziemy do Baker Street. Boję się, że mam jakby... że źle to rozwiązuje. Że on faktycznie po prostu mógł być w jej zakochany i zamordować jej męża, ale... Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Dobra, poka. Huck Pattins, marynarz, James Lancaster, sternik, Patrick Cairns, harpunik. This man is a harpooner, and his initials are PC, the same Oh. initials that were found on the tobacco pouch. Okej. Wiggins. Aha! Ja myślałem, że PC to będzie, że jego, bo przecież ofiara się nazywa... Patrick Cairns. On tak, bo przecież my to udowodniliśmy, że on nie palił przecież. Good job, Wiggins. Where is he? O! He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drink. Okej. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. No kurde, 2 gwine? Gwine? Dobra. Patrick Cairns. Peter nie pali, właśnie. On nie pali. Jeśli kapciuch należy do Patricka Cairnska, wskazuje na to na jego obecność na miejscu zbrodni, ale wciąż trzeba to udowodnić. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Bez kitu. Przebrałbym się za marynarza. Chyba, że... Chciałbym być... marynarzem. Strój marynarza. Dobra. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Okej. Dobra, to idziemy do morskiej wiedźmy. Dobra. Tylko jeszcze jego znaleźć, nie? Który to będzie Cairns? To jesteś ty na pewno, to musisz być ty. Wiedziałem. Oho, dobra. Hello there. Are you Cairns? What do you want? Well, you've heard all about the gambling and arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. 10 szylingów. Suits me. Dobra.
Wytrzymałeś. Obserwuj uważnie twarz Patryka Kensa, aby zrozumieć jego zachowanie, zaplanuj swoje strategie. Pilnuj poziomu swojej wytrzymałości. Okej, muszę trzymać. Hopie. Czekaj, co? That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? Czekaj, w ogóle jego ten. Oblukajmy najpierw, nie? Złoty kolczyk. Może broda? Nie? Czapka? Nie, też nie. Dobra. Tatuaż marynarza. Żółte paznokcie. Szkorbut. Silne ręce. Tanie ubrania. Nie, w sensie jakoś nie rezygnuję. I've had enough. You're too strong. Come back later when you can use your arms again. Aha. To nie, to ja muszę z nim kontynuujemy. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. Jak to działa? Hopę. Się pana chyba trochę pogięło, nie? Nie, proszę pana. No nie mogę tego zrobić. Jak hop jest zbyt No i znowu przerąbałem. No co typ? Hop jest porąbany. That's the arm. Dobra, słyszałem już to. Kontynuujemy. I'm ready to. Dobra, kurwa. No view. No jak hop jest kurwa zbyt silny. Dobra, we to pomiń kurwa. Dobra, rozwaliłem cię na lajcie, nie? You were lucky. I wasn't focused. Let's go again. No chyba cię porąbało. Fine. If you want me to take all your money, Z nim trzeba 2 razy? Dobra, wygrałem. Ile można? well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. No co z tego, że straciłem z jakieś 30? Buy you a drink. Good winner as well. That's good. No zajebi, no ja wiem jak się I pijemy, dawaj. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Mam pieniądze. Not much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Bezrobotny? Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare.
They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. Okej. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. O kurde. Przątka dobrej nadziei. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar and violent too, swinging those fists of his around. He was a tyrant and not much of a captain. At least not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Nie bijmy się jeszcze. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883. O. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. Titanica robiliście. We saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. Kim on był? And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. O. That's strange enough. Aye, even stranger was that on the second night he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. Ty wiesz, prawda? You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Podłóż kapciuch i wyjdź za potrzebą. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. Dobra, składamy kapciucha. Here it is. No to może faktycznie pójdziemy do tej łazienki, co? Ustaw... No dobra. To już... Ja już wróciłem. Tytoń. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. O, Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. koks. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. Super. It's time to leave. B. Dobra. Patrick Cairns. Kapciuch. Jego. Kapciuch dowodem winy. Cairns potwierdził, że kapciuch należy do niego. To znaczy, że był na miejscu zbrodni i dowodzi jego winy. Czyli był na miejscu zbrodni. Znaczy, nieważne co wezmę, ale na pewno był na miejscu zbrodni, ale to jedno to jest, że to była jego wina, a drugie, że to nie była jego wina. To ja bym dał, że to jest prawdopodobnie jego wina. Nie lubił go, bo był tyranem. Nie lubił go, więc raczej nie robił mu tak wizyty, więc dałbym, że to jest dowód winy. Okej. Care to lose another 10 shillings? Dobra, to gdzie teraz?
Fragment certyfikatu akcji należącego do przedsiębiorstwa Canadian Pacific Railway został znaleziony w dzienniku pokładowym statku Sea Unicorn w miejscu wyrywanych stron, wypisanym w sierpniu 1983. Okej. To pójdźmy w takim razie teraz do Scotland Yard. Może będę mógł kogoś... Bo z tej dedukcji na razie nic mi nie wyjdzie, nie? Aha! No, on jest niewinny. Aha, no to zaznaczyłem, że jest niewinny, okej. Ty, a ja się przebrałem w garnitur na szybko. Beka? These are the suspect's belongings. Jest CPR tu. I wonder if these are connected. Tu jest CPR. Canadian, ten. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Dobra. Czyli zaginione dokumenty, zaginione blaszane pudełko. Skrajnie wartościowe. W blaszanej puszce znajdowały się wartościowe obligacje. Motyw Nelligana. John Nelligan mógł zostać złapany na kradzieży obligacji. To mógł być motyw zabójstwa Petera Carey'a. A, to nie był motyw. Nie. To był wina. Jak mogę to... Winowajcą jest Cairns. Jak to zrobić? Jakby to tu było przed chwilą. Weto. Konkluzje. Ty, no weto wywal. Jak to? Halo. Zaginione dokumenty, próby włamania. Aha. Winowajcą jest Cairns. Winowajcą jest Cairns. Petera Carey'a zamordował Patrick Cairns. Cairns jest zawodowym harpunikiem. W chacie Carey'a znalezionego kapciuch na tytoń. Potem Cairnsa. Patrick Cairns zabił człowieka z zimną krwią. Jest winny śmierci Petera Carey, zasłużył na karę. Patrick Cairns zabił Petera Carey'a, lecz bez premedytacji. Uczynił to w ramach obrony koniecznej, przed uzbrojonym i nieobliczalnym pijanym marynarzem. Oho, okej, czyli teraz jeszcze wybieramy, czy... Mogę zawsze kontynuować śledztwo jeszcze. Ale nie, ja bym to już zakończył tutaj. Peter Carey zamordował Patricka Cairnsa. Potem Cairns, czyli albo zabił z zimną krwią, albo... Dobra. Jeżeli byłby dowodem wizyty, to wszystko by nie miało sensu. Czyli dowodem... Kapciuch dowodem winy. Dobra, darujemy mu życie. On go zabił dlatego, że on zabijał ludzi. Więc to jest jakby oko za oko. Wiem, że według prawa generalnie chyba nie powinien być uniewinniony, ale... No dobra, niech już będzie. Good afternoon.
I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No, my name is Sherlock Holmes. Detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk Musimy porozmawiać. About what? about Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't ya? Yes, How? the tobacco pouch. You recognized it. The sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? No I nie ask that you winniam. return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. Okej, czyli... What about Inspector Lestrade? I will deal with him. Goodbye. No dobra. It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug, His name is Wiggins, Inspector. telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventrao. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favourite. Ale go wrabiamy! Ale my jesteśmy w ogóle mistrzem perswazji! Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible! But how did you get them? It would take far too long to explain. No. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. 1,000 times thank you. Patryk Kane zabił Czarnego Piotra, lecz bez premedytacji. Uczynił to w ramach obrony koniecznej przed uzbrojonym i wściekłym pijanym marynarzem. Postanowił darować mu winę. Obiecał, że w zamian za wolność na wygnaniu zwróci skradzione obligacje. Znaleziono wskazówki 13. Konkluzja winowajcą jest Keynes. Wybór moralny: daruj winę Keynesowi. Przynajmniej, aby sprawdzić konkluzję, można odebrać przyjemność. Przytrzymaj, aby sprawdzić konkluzję. Może odebrać przyjemność z gry? Aha, czyli w sensie, żeby się dowiedzieć prawdy. A, ja akceptuję decyzję. Ostrzeżenie, za chwilę zakończysz tę sprawę i rozpoczniesz nowy rozdział. Kliknij nie, aby dokonać innego wyboru moralnego. Kliknij tak, jeśli odpowiada ci dokonany przez ciebie wybór. Odpowiada mi dokonany wybór. Ranking osoby współczujący. Co to jest jakieś sprawy? Ludzie, którzy tak samo rozwiązali sprawę, ludzie, którzy podjęli ten sam wybór moralny. Aha, czyli 81% ludzi 81% ludzi, którzy grali w tę grę, podjęli ten sam wybór co ja, a 59% tylko oszczędziło mu życie. Okej, kontynuuj.
Zagadka na torach. Dobra, ale w tym momencie ja chyba kończę to nagranie, bo to nagranie ma już godzina 56. Ja na pewno to nagranie... This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend Okay. and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. O, to Fresh czapka! air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds wonderful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. Okay. There's someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. A kogo my tu mamy? Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. W I klubie do documented our encounter Diogenesa. in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about Brat. to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Need help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That's the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much. Watson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Okay. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Dobra, ale ja w tym momencie kończę odcinek, bo ten odcinek ma już 2 godziny. Więc na pewno go podzielę na dwie Tutaj był jeszcze taki... To jest taki preview do następnego odcinka. Ale no, w tym odcinku już się chyba pożegnam, więc... Ja byłem Dev, byliście wy. Widzimy się w następnych. I... Nara!